Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy przepyszne bułeczki drożdżowe z twarogiem. Fajne ciasto drożdżowe, pełne nadzienia bułeczka, a więc zaczynamy. Zacznijmy od zaczynu, do którego potrzebujemy 20 g drożdży świeżych, 200 ml mleka, 1 łyżki mąki pszennej i 1 łyżeczki cukru. Do miski wkruszamy 20 g drożdży świeżych, dodajemy 1 łyżeczkę cukru, 1 łyżkę mąki pszennej oraz 200 ml ciepłego mleka, ciepłego, czyli powinno mieć tak 30-35 stopni Celsjusza. Wszystko ze sobą mieszamy tak, żeby się rozpuściło i połączyło. A następnie przykrywamy tą miskę albo ściereczką, albo folią spożywczą, tak jak my, i zostawiamy w ciepłym miejscu na 15 minut, żeby zaczyn zaczął pracować. A w międzyczasie szykujemy sobie składniki na ciasto. Żeby zrobić ciasto drożdżowe, potrzebujemy 450 g mąki pszennej, 1 jajka, 40 g masła, 70 g cukru i szczypty soli. Po 15 minutach, kiedy nasz zaczyn ładnie pracuje, odkrywamy ściereczkę albo folię spożywczą, tak jak Państwo tu widzą. Dosypujemy 70 g cukru, 1 jajko dodajemy, wsypujemy połowę, tak mniej więcej 450 g mąki pszennej, dajemy szczyptę soli i wszystko ze sobą dobrze mieszamy. Obecnie dosypujemy resztę mąki. Tak ciut sobie zostawmy, żeby później obsypywać stolnicę, a my tą resztę mąki mieszamy z poprzednim ciastem. Dzieląc mąkę na dwie, powiedzmy, części, łatwiej wszystko ze sobą wymieszać. Teraz dolewamy 40 g roztopionego i wystudzonego masła i mieszamy na tyle długo, żeby to ciasto wchłonęło całe masło. Dosyć mieszania, przejdźmy do konkretów. Czyli obsypujemy blat mąką, przerzucamy na niego nasze ciasto i 15 minut nasze rączki pracują dobrze z ciastem drożdżowym. Im lepiej będziemy pracować, tym lepsze będzie ciasto drożdżowe. Jak Państwo zauważą, w trakcie pracowania z ciastem, jego wyrabiania, ciasto zmieni konsystencję, zrobi się takie bardziej plastyczne, mniej klejące. Na koniec wyrabiania formujemy taką kulkę, zagarniając boki pod spód. Czystą miskę obsypujemy mąką, do środka wsadzamy tą naszą kuleczkę z ciasta drożdżowego, przykrywamy znowu ściereczką albo folią spożywczą i odstawiamy tak na godzinę, półtorej do wyrośnięcia. Ciasto sobie wyrasta, a my szykujemy masę twarogową. Do niej będziemy potrzebować 500 g twarogu półtłustego, 40 g masła, 1 żółtka jaja, 80 g cukru pudru i 1 budyniu waniliowego. 500 g twarogu półtłustego, jeżeli Państwo mają go w takiej konsystencji jak my, czyli takiego bardziej rzadkiego, już bardziej tak jakby przytartego, możemy jedynie widelcem, tak jak Państwo tu widzą, brzydko powiem, podziabać. Jeżeli jest w większych grudkach albo jest innej konsystencji, muszą Państwo po prostu twaróg albo przecisnąć przez praskę, albo zblendować blenderem. Do rozgniecionego twarogu dodajemy 1 żółtko jaja, 80 g cukru pudru,
i te 40 g roztopionego i wystudzonego masła. Ponownie wszystko widelcem mieszamy, rozgniatamy i łączymy. Ale po chwili dokładnego mieszania mają Państwo już gotową masę twarogową. A w międzyczasie u nas minęło już 60 minut, kiedy ciasto pięknie wyrosło. Zdejmujemy folię spożywczą. Przerzucamy ciasto na blat obsypany mąką i musimy to ciasto chwilę powyrabiać. Tak zwane musimy zrobić odgazowanie tego ciasta, czyli pozbyć się nadmiaru powietrza. Tak, chwileczkę pougniatać. A teraz musimy uformować prostokąt o wymiarach 26 na 52 cm. Tak jak Państwo widzą, prostokąt przygotowany, trzeba go teraz podzielić. Tniemy go na kwadraty o boku około 13 cm. Każdy kwadrat smarujemy białkiem jajka. Oczywiście wielkość kwadratów zależy od Państwa. Mogą Państwo zrobić mniejsze, mogą Państwo zrobić większe. Tak jak mówię, wielkość zależy od Państwa. Bułeczki są dosyć duże, więc mogą zrobić mniejsze. Na każdy kwadrat nakładamy około łyżki masy twarogowej. Jeden bok zgarniamy na drugi, formując takie trójkąty i sklejamy boki tych trójkątów. Najpierw tak wstępnie, lekko przyklepując. A następnie już tak dosyć dobrze ściskamy te boki, żeby się skleiły i lekko, tak jak Państwo widzą, mąż tu oklepuje tą masę twarogową, żeby ona rozeszła się po całej powierzchni tego trójkąta. Żeby nie została po prostu w tym jednym miejscu. No i bułeczki mamy uformowane. Przekładamy je na blachę od piekarnika do pieczenia, wyłożoną papierem do pieczenia. Jak Państwo widzą, bułeczki są ułożone w ten sposób, że stykają się dłuższymi bokami trójkąta. I teraz te bułeczki przykrywamy i zostawiamy tak na 15-30 minut do podwojenia objętości. Na koniec jeszcze musimy przygotować sobie glazurę. Glazurę do naszych bułeczek przygotujemy z jednego żółtka jaja i jednej łyżki mleka. Oba produkty musimy ze sobą dobrze wymieszać. U nas tak 20 minut zajęło wyrastanie bułeczką i po 20 minutach bułeczki smarujemy dokładnie tą glazurą. W międzyczasie rozgrzewamy sobie już piekarnik do 180 stopni Celsjusza. I jak piekarnik się nagrzeje, wkładamy bułeczki do piekarnika, nagrzanego już do tych 180 stopni Celsjusza. Pieczemy przez około 20 minut, używając grzałki góra i dół. Po upieczeniu wyjmujemy bułeczki z piekarnika, przekładamy na kratkę do studzenia, studzimy. Przed podaniem obsypujemy cukrem pudrem. I proszę mi, proszę Państwa, uwierzyć, że bułeczki są wyśmienite, nawet na drugi czy na trzeci dzień. Chociaż myślę, że i tak Państwo szybciej je skonsumują i nie dotrwają do tego terminu. I takimi pełnymi nadzienia bułeczkami żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.